Szalona ucieczka 27-letniego kierowcy BMW. Dwójka uciekinierów nagrywa, jak goni ich policja. Audi na polskich tablicach wypada z drogi w trakcie pościgu i więcej drogowych piratów w zmaganiach z policją. Zaczynamy! Nieco ponad tydzień temu, w sobotę około godziny 15, patrol umundurowanych policjantów w oznakowanym radiowozie prowadzi pościg za kierującym BMW, który postanowił nie zatrzymać się do kontroli. Powodem jest ważny zakaz prowadzenia pojazdów, o którym interweniujący funkcjonariusze po prostu wiedzą. X5 wyprzedza inne pojazdy w niedozwolonych miejscach, przekracza maksymalną dopuszczalną prędkość i kompletnie nie reaguje na sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Siedzący za kółkiem 30-latek próbuje uciekać bocznymi uliczkami, oddalając się od policyjnego radiowozu. W trakcie ucieczki przejeżdża przez obszary zabudowane, gdzie jazda z nadmierną prędkością stanowi niepodważalne zagrożenie dla przemieszczających się tam pieszych. Widać, że kierującemu bardzo zależy na zgubieniu policjantów, dlatego wykonuje coraz więcej skrętów po lokalnych drogach. Taki kolos na kółkach, jak jeszcze dodamy do tego prędkość, to naprawdę niebezpieczne zjawisko. Policjanci robią co mogą, by ukrócić tę jazdę, ale nie jest łatwo. BMW na centymetry mija duży pojazd na wąskiej drodze, lecz wysokie zawieszenie ułatwia mu to zadanie. Po 15 km pościgu BMW ładuje się w gęste zarośla, gdzie ostatecznie udaje się zatrzymać kierującego. Śledczy ustalą teraz, jak ukarać pirata i być może nawet usłyszy zarzut spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. I znów kolejny pirat w BMW. Policjanci ścigają 27-latka, który demolując słupki ostrzegawcze próbuje uciec. W trakcie jazdy osiąga prędkość nawet ponad 200 km na godzinę, wyprzedza pasem awaryjnym i powoduje ogólne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Prędkość pojazdu pirata drogowego jest naprawdę wysoka. Wystarczy jeden błąd, by źle się to skończyło. W pościgu bierze udział kilkanaście radiowozów oraz policyjny śmigłowiec, który monitoruje przebieg wydarzeń z powietrza. Pirat w BMW stara się omijać przeszkody na drodze, w tym utworzoną na jezdni blokadę, bez większego problemu. Co ustalono później, 27-letni kierujący porusza się pojazdem pod wpływem niedozwolonych substancji, co potwierdził test, a na dodatek posiada woreczek z białokrystaliczną substancją i kilka tablic rejestracyjnych. Po długiej ucieczce kierujący BMW traci panowanie nad pojazdem i uderza w betonowy krawężnik. Pasażer zaczął uciekać, a sam kierowca zamknął się w pojeździe, odmawiając współpracy. Przy użyciu środków przymusu bezpośredniego zatrzymano 27-latka, któremu za popełnione przestępstwa groziła kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pewnego ranka policjanci otrzymują informację o szybko poruszającym się pojeździe Audi Q7, który jadąc po odcinku autostrady między Brnem a Ołomuńcem podejrzanie ocierało się o bariery ochronne. Mundurowi natychmiast ruszają w poszukiwaniu pojazdu, a po jego odnalezieniu włączają sygnały świetlne i dźwiękowe celem zatrzymania. Okazuje się, że Audi ma polskie tablice rejestracyjne, jednak te nie należą do tego pojazdu. 28-latek kierujący SUV-em gwałtownie przyspiesza i wyprzedza radiowóz, po czym mknie przed siebie z bardzo dużą prędkością. Na zjeździe z autostrady nie udaje mu się prawidłowo wejść w zakręt, co kończy się kolizją z Iveco Daily. Po wykonaniu badań okazało się, że uciekinier był nietrzeźwy i prowadził pojazd pod wpływem niedozwolonych substancji, a Audi było kradzione. 28-latek skończył w policyjnej celi.
Pewnej lutowej nocy w Ołomuńcu dwóch kierujących postanowiło urządzić sobie zabawę w kotka i myszkę z policjantami w nieoznakowanym radiowozie. W pierwszym przypadku 52-latek z BMW, po tym jak pokładowy fotoradar robi mu zdjęcie, zaczyna desperacko uciekać przed policją. Po wezwaniu posiłków udaje się ostudzić rozgrzaną głowę drogowego pirata i zostaje zatrzymany, mimo że pędził nawet z prędkością 250 km na godzinę. Najlepsze jest to, że mężczyzna jest trzeźwy, nic nie brał, a nawet nie miał zakazu prowadzenia pojazdów. Twierdził, że nie zauważył policjantów. 5 godzin później ten sam patrol funkcjonariuszy spostrzega przekraczające dozwoloną prędkość Audi, za sterami którego siedzi 31-latek. Ten delikwent już sobie trochę wypił, dlatego na alkomacie wyszło ponad 1,3 promila. Przyznajmy, że ucieczka współmiernie głupia jak sam pomysł wsiadania po drynie za kółko. Grozi mu kara pozbawienia wolności, grzywna lub zakaz prowadzenia pojazdów. A teraz czas na bardzo spektakularny pościg, który miał miejsce w sobotę 13 lipca 2019 roku. Nagrany zarówno przez mundurowych, jak i samych uciekinierów. Około godziny 10 rano funkcjonariusze policji próbują dokonać kontroli Volkswagena, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli. W uciekającym pojeździe znajduje się dwóch mężczyzn, z których jeden nagrywa wszystko telefonem komórkowym. W tle słychać policyjne sygnały, a zdesperowany kierujący robi wszystko, by uniknąć spotkania ze stróżami prawa. Volkswagen pędzi z dużą prędkością, starając się nie dopuścić do zrównania z mundurowymi. Za kółkiem znajduje się świeżo upieczony recydywista, niedawno zwolniony z więzienia, gdzie spędził kilka lat. Mężczyzna miał wielokrotnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów, ale jak widać nadal mu było mało. Mężczyźni z pewnością dostają mocną dawkę wrażeń, być może nawet największą w swoim życiu. Policjanci wreszcie zatrzymują Volkswagena i przy użyciu środków przymusu bezpośredniego aresztują kierującego, który został skazany na 2,5 roku kary pozbawienia wolności. Na tym przykładzie widać, że na głupotę nie ma lekarstwa, za to zostają tylko przykre wspomnienia. No i trochę siniaków. Tuż przed godziną 18 policyjny patrol zauważa samochód skradziony przez więźnia zakładu karnego podczas ucieczki. Kierujący, nie reagując na wezwania do zatrzymania, oddala się z dużą prędkością. Swoją agresywną jazdą pełną ryzykownych manewrów zagraża mundurowym i innym uczestnikom ruchu drogowego. Funkcjonariusze wiedzą, że mają do czynienia z więźniem, który może być nieprzewidywalny, w związku z czym zachowują wszelkie środki ostrożności. Po zbliżeniu się na dostateczną odległość policjanci strzelają w opony, jednak nawet to nie powstrzymuje przestępcy przed kontynuowaniem jazdy. W odpowiednim momencie policyjny radiowóz wykonuje manewr PIT, kończąc szalony pościg. Więzień miał zakaz prowadzenia pojazdów oraz był pod wpływem niedozwolonej substancji. Poniesie konsekwencje prawne i trafi z powrotem do jednostki penitencjarnej. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli spodobał się Wam odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i udostępnijcie film. Gorące podziękowania dla wszystkich wspierających, a my już się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Policja w akcji na Stop Pirat TV.